W globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym programie Apple ma negocjacje. Dzień dobry, nie podegrało nam się intro właściwe, mieliście informację, co będzie już jutro. Natomiast jako, że nam się nie podegrało, to możemy Wam powiedzieć o pasku, a w międzyczasie wgram intro i zobaczycie, co będzie w dzisiejszym odcinku, albo po prostu Wam powiemy, już nie będziemy grali na czas. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o giełdę, to w tym momencie waluty cały czas de facto drożeją, chociaż te wzrosty nie są duże. Jeżeli chodzi natomiast o ropę, no to w sumie bez zmian, Brent jest na tych 90 i tak stoi. Jeżeli chodzi o gaz, to mieliśmy wzrosty, w tym momencie jest na poziomie 29 i zbliża się do 30, natomiast jeżeli chodzi o giełdę, no to tam mamy zamieszanie małe, ponieważ są duże oskarżenia odnośnie manipulacji kursami i to na dużą skalę wielu spółek. Zobaczymy, jak dalej sprawa się potoczy, natomiast zobaczymy, jak to się potoczy. Paweł w tym momencie zniknął nam. Myślę, że ja mogę w takim razie przejść do shortów, a jak Paweł wróci, to dokończy temat paska. Rozważają możliwość przekazania Ukrainie rakiet produkcji radzieckiej. Poinformował o tym prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po szczycie inicjatywy Trójmorza w Wilnie. Wyjaśnił, że będzie omawiał tę kwestię z ministrem obrony narodowej. No i Paweł wrócił, może mówić o pasku. Tak, znaczy już de facto pasek skończyłem, a nie wiem gdzie przerwało. Mówiłem jeszcze o tym, słuchajcie, że jeżeli chodzi o giełdę, no to mamy tam dosyć duże oskarżenia o manipulację i to dużymi spółkami z RTS-u, ponad 20 spółek, dosyć poważne oskarżenia, tak, o wykorzystywanie informacji z wewnątrz, o też sterowanie tym kursem. No zobaczymy, jak się dalej sprawa potoczy, natomiast poważne oskarżenia. A my przejdziemy do informacji z Parlamentu Europejskiego, który odmówił zatwierdzenia finansowania Rady Europejskiej do czasu przekazania Ukrainie 7 systemów Patriot. Oświadczenie takie złożył były premier Belgii Guy Verhofstadt, proponując usunięcie z porządku obrad, zatwierdzenie budżetu. No i wszystko wskazuje, że ten budżet, dopóki pomocy nie zostanie uchwalony, a on musi być uchwalony de facto, bo inaczej w tym momencie Rada Europejska nie będzie mogła działać. Tak, widziałem to przemówienie. Nie będą mogli otrzymywać pensji, a to dla nich będzie dosyć duży szok. Tak, było to przemówienie bardzo płomienne. David Cameron, dawny premier Anglii, o ile dobrze pamiętam, poleciał do USA żądać od speakera Johnsona, żeby przyspieszyć głosowanie, natomiast Mike Johnson się z nim w ogóle nie spotkał, więc tu teraz w Europie no bardzo płomienne te przemówienia i bardzo takie, no widać, że coś się dzieje z tymi Amerykanami niedobrego. Holenderski rząd planuje przeznaczyć w tym roku dodatkowe 400 milionów euro na wsparcie Ukrainy. Tak, natomiast mamy prognozę Banku Światowego, który stwierdził, że Ukraina będzie potrzebowała około 500 miliardów dolarów na odbudowę. Wydaje mi się to zaniżona kwota, natomiast no tak sobie wyliczyli. Unia Europejska może być zmuszona przeznaczyć więcej środków na pomoc Ukrainie niż 50 miliardów euro, jeśli Stany Zjednoczone przestaną wspierać Kijów. Tak powiedział prezydent Francji Macron. No tak, tu będzie potrzeba więcej pieniędzy, na pewno. Tak, Łotwa natomiast przekazała informację, że przekazała Ukrainie pakiet pomocy wojskowej o wartości 112 milionów euro, przekaże w tym roku.
Putin natomiast powiedział, że rosyjskie ataki na obiekty energetyczne na Ukrainie są częścią procesu demilitaryzacji. No ciekawe. No i są dwa chyba takie, demilitaryzacja i depopulacja, tak, prowadzone przez Rosjan. Natomiast Pentagon pracuje nad wykorzystaniem satelitarnych terminali komunikacyjnych Starlink przez stronę rosyjską, powiedział asystent sekretarza obrony John Plumb. No i to jest ciekawa wypowiedź, bo tutaj część z Was pisała właśnie w komentarzach, że w sumie trzeba się cieszyć, że Rosjanie wykorzystują Starlinka. No i to jest pytanie, czy faktycznie, jeżeli tak będzie, czy Ukraińcy dostaną też te informacje, które amerykański wywiad będzie posiadał. W sumie tak, no bo odbierając ten sygnał i tak dalej, można ich namierzyć, tak? W ten sposób i przekazywać tą informację. Każdy będziesz miał dokładną lokalizację co do, nie wiem, tam 3 metrów, czy jaka jest dokładność tego. No tak, no to rzeczywiście bardzo dobra informacja, nie spojrzałem na to. I wiesz, nie wiadomo, czy Pentagon jak gdyby wrzucił taką wrzutkę, czy faktycznie tak jest. No i w sumie Rosjanie nie mają pojęcia teraz, tak? No bo ja też nie wiem i chyba tego nikt nie wie. No na pewno będą musieli trzymać te Starlinki gdzieś daleko od ważnych tych urządzeń czy centrum dowodzenia, bo... No a wiesz, najbardziej się przydaje na przykład w jakimś sztabie, natomiast no wiesz, wykrycie i uderzenie w sztab, dlatego że używali Starlinka, no wydaje się kłopotliwe, tak, a więc pytanie, kto będzie używał tego Starlinka po stronie rosyjskiej. Okej, to jest ciekawa informacja. Mamy coś jeszcze w shortach? Nie, bo ja nie mam. Nie. No dobrze, w takim razie myślę, że możemy przejść do konkursu. Dzisiaj, Paweł, ty będziesz tym, który pierwszy poda człon. Łabędź. O, aleś wymyślił. Żeby chyba spojrzałeś na mojego gąsiora i mówisz coś podobnego, żeby było. Okej. No i zniknął. Paweł obraził się, ale nic nie szkodzi, gdyż możemy kontynuować, bo pierwsza informacja jest No ale wracając, Paweł mnie wyrzucił, ale jeszcze nie zacząłem czytać. Cena wódki i koniaku znów w górę. Rosyjski rząd przygotował się na podwyżkę minimalnych cen detalicznych wódki, koniaku, brandy i likierów od 1 czerwca 2024 roku. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów, który został opublikowany na portalu informacji prawnej. Oczekuje się, że cena minimalna pół litra Dumy wzrośnie z 281 do 299 rubli, brandy z 375 do 403 rubli, a koniaku z 517 do 556 rubli. Ministerstwo uzasadniło konieczność podwyżek cen inflacją, podwyższeniem stawek akcyzy na napoje wyskokowe o wartości powyżej 9% oraz wzrostem kosztów produkcji wyrobów alkoholowych. Rynek w dalszym ciągu funkcjonuje w ramach ceny minimalnej ustalonej w styczniu 2023 roku. Jak dobrze wiemy, od tego czasu ta inflacja wskoczyła co najmniej o 7,5%, a być może realnie około 20-30%. Ponadto resort odnotował wpływ ograniczeń zewnętrznych, wzrost cen importowanego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i komponentów, a także kursu wzrostu dolara w stosunku do rubla o kolejne 24% rok do roku. No i tu mamy producentów, którzy chcieli, żeby podniesienie ceny minimalnej za pół litra wódki było to 301 rubli, będzie 299 rubli, więc bardzo zbliżona. Ja tylko przypominam, że gdzieś w tle mamroczy pomysł wódki społecznej mającej kosztować 100 rubli za pół litra w celu zwalczania podróbek. Ja jestem bardzo ciekawy, jak będą chcieli połączyć ze sobą te dwie kwestie, bo wydaje się, że to są kompletnie dwa różne kierunki.
Pawle? Chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze jakiś czas temu te ceny faktycznie szybko się zmieniają. Jakiś czas temu tam mieliśmy ceny, mówimy o tych najtańszych gatunkach, Dumy, które są najczęściej kupowane, no około 180, tak? Szczególnie jeżeli kupowałeś te większe opakowania, tam można kupić litrowe często, 180, 190, no a teraz mamy 200, prawie 300, tak? No duża zmiana podstawowego artykułu. No i to na pewno będzie zachęcać wielu do sięgania po te mniej oficjalne środki, zarówno kosmetyczne, jak i w drugim obiegu. No zobaczymy, tak? No problem jak gdyby oczywiście jest, on nie jest od dzisiaj, natomiast jeżeli chodzi o te 2 ostatnie lata, no to bardzo się nasilił, no tu we wszystkich statystykach, szczególnie tych medycznych to widzimy i powoli wracamy do historia robi koło, czyli wracamy do lat 90., tak? Kiedy ten problem był oczywiście największy. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do informacji dotyczącej szefa VTB, czyli drugiego największego banku w Rosji, który skarży się na odmowy zagranicznych banków, w tym z krajów przyjaznych, na realizację transakcji z Rosji i do Rosji. I tutaj pojawia się informacja, jego cytat: do końca 2023 roku banki w przyjaznych krajach zaczęły coraz częściej odmawiać dokonywania płatności rosyjskim firmom, powiedział Andrzej Kostin, prezes właśnie VTB, drugiego co do wielkości Banku Rosji. Po zaostrzeniu reżimu sankcji wtórnych na koniec ubiegłego roku liczba odmów dokonania płatności z kontroli zgodności bez podania przyczyny wzrosła. Dotyczy to przede wszystkim banków z zaprzyjaźnionych jurysdykcji. Tutaj mówi, że problemy dotyczą rozliczeń nie tylko w toksycznych walutach, według niego, czyli dolarach, euro, ale w walutach innych krajów, w tym krajów przyjaznych i w rublach. Po dekrecie Bidena banki w Turcji, w Chinach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i innych krajach bardzo ostro ograniczyły transakcje z Rosją. Utrudnia to zwrot dochodów z eksportu do kraju i transfer pieniędzy za import. I to jest też ciekawa wypowiedź, my o tym często mówiliśmy. Według niego obecnie import odbywa się prawie w 100% na zasadzie zaliczki, czyli te słynne przedpłaty. Jeżeli ktoś chce sprowadzić jakieś towary, to musi z góry bardzo często zapłacić. Przykładowo chińskie banki mogą teraz przetwarzać płatności przez miesiące, a nawet dłużej, żądając coraz to nowych informacji. To wygląda tak, że ten przelew się odbywa, potem ten bank zaczyna prosić o następne informacje, no i tak mijają tygodnie, tak, nagle patrzycie, a ten przelew nie doszedł i w sumie nie wiadomo, co dalej się stanie, a na jakiekolwiek tutaj prośby w stosunku do banku często w odpowiedzi dostajemy, że trzeba dosłać nowe informacje. No i to tak będzie działało przez najbliższy czas, dopóki coś się nie wyjaśni. Ja wykorzystam to, że zerwało Pawła i garść informacji. Paweł mnie znowu wyrzucił. Garść informacji. Przede wszystkim zapraszamy na materiał, który nagraliśmy wczoraj z Maćkiem Korowajem. Jeżeli nie widzieliście jeszcze, no to bardzo polecam, bo temat nie był poruszany chyba nigdy jeszcze w polskim internecie, czyli o tajnych służbach Putina, tak tajnych, że nie do końca wiadomo nawet jak się nazywają. No i drugi temat, który bardzo chciałbym Was zaprosić dzisiaj, czyli prześwietlamy służbę zdrowia w Rosji, katastrofalna diagnoza z Maciejem Gniatkiem. Słuchajcie, ponad 1,5 godziny omawiamy po kolei wszystkie informacje dotyczące rosyjskiej medycyny, dotyczącej chorób, dotyczącej sprzętu, więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. No i Maciej jest jednym z Was, jest moderatorem kanału od dłuższego czasu. Myślę, że warto. No i wrócił Paweł.
Tak, ja wróciłem, troszeczkę zmieniłem Wi-Fi. Wracając do tego VTB, słuchajcie, coraz częściej banki zaczynają też żądać informacji o miejscu przeznaczenia i ostatecznym odbiorcy towaru, jak i również o pełnej trasie transportu, czyli jeżeli coś sobie importujecie czy eksportujecie, to również musi być pokazana trasa transportu oraz ten docelowy odbiorca. A więc no, to zaczyna być coraz bardziej trudne dla rosyjskich firm. W handlu z Chinami Costin zaproponował wykorzystanie lokalnego oddziału VTB jako banku rozliczeniowego, który całkowicie działa w zamkniętym obiegu i jest w stanie przejąć funkcję głównego banku rozliczeniowego w juanach do obsługi handlu dwustronnego. No i wydaje się ten pomysł za bardzo dobry, natomiast pan Costin nie wspomniał, że bank nie radzi sobie w tym momencie z napływem chętnych osób, którzy chcą otworzyć rachunki. Kolejka osiągnęła już 6 miesięcy. A więc jeżeli ktoś chciałby przez VTB, no to najczęściej musi tak kilka miesięcy czekać, żeby w ogóle sobie tam rachunek otworzyć. Wśród innych możliwości rozwiązania problemu Costin wymienił rozwój infrastruktury płatniczej w krajach trzecich, wykorzystanie zrzeszonych banków i różnych schematów agencyjnych, w ramach których można dokonywać płatności, w tym kryptowalutami. Według niego duzi eksporterzy z reguły korzystają z sieci zaufanych handlowców, natomiast wszyscy inni, w tym największe banki, zwracają się do, słuchajcie, niezależnych firm pośredniczących. I tutaj zgadzam się z nim, ponieważ on twierdzi, że w najbliższej przyszłości kanał ten pozostanie najbardziej popularny. Czyli tutaj są firmy, które specjalizują się w omijaniu, można powiedzieć, tych najnowszych sankcji, no i tworzą jakiś schemat taki pośredniczący, żeby te informacje troszeczkę zaciemnić, tak? A więc no tutaj będzie trudno z tym walczyć, natomiast oczywiście Amerykanie za jakiś czas również będą próbowali się za to zabrać. Okej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja powiem dzisiaj o drobnym sukcesie Rosjan. Do 3 razy sztuka Roskosmosowi się w końcu coś udało. W czwartek rakieta nośna Angara A5 pomyślnie wystartowała z kosmodromu Wostocznej po 2 odwołaniach. Rakieta działała normalnie, górny stopień był oddzielony od 3. stopnia rakiety i obecnie wprowadza ładunek testowy na określoną orbitę. Oznajmili radośnie w Roskosmosie. Wystrzelenie Angary A5 z ładunkiem testowym zaplanowano pierwotnie na wtorek. Za pierwszym razem start został odwołany w ostatnich minutach przed startem z powodu usterek technicznych. W środę komenda odwołać start była podczas transmisji na żywo przez Roskosmos i zabrzmiała natychmiast po skończonym odliczaniu, kiedy planowano wystrzelenie rakiety. No i szef Roskosmosu Jurij Borysow poinformował w środę, że po odwołaniu drugiego startu tam też się pojawił problem techniczny związany według wyników wstępnej analizy telemetrycznej z awarią układu kontroli rozruchu silnika. No i wczoraj im się udało. Wczoraj albo przedwczoraj. Więc mamy w końcu sukces jakiś Roskosmosu po wielu porażkach, po wielu informacjach, że no, mają straszną sytuację finansową. Coś się udało, ale z wielkim, wielkim trudem. Gryzonie zjadły rakiety. No nie udało się zjeść całej, ale próbowały i utrudniały. Paweł, masz wyłączony mikrofon. Tak. Słuchajcie, teraz przechodzimy do tytułowych informacji i pytania, czy Igor Girkin pojawi się w końcu na froncie. Tutaj my podawaliśmy jakiś czas temu, że pod koniec stycznia jedna z jednostek wojskowych rozpatrzyła i zatwierdziła kandydaturę Girkina na stanowisko dowódcy plutonu.
kierownik punktu selekcji do służby wojskowej na podstawie umowy został poproszony o wysłanie Girkina do służby wojskowej. Pojawił się jednak problem. Strzałkow został skazany na 4 lata więzienia w sprawie ekstremizmu. Według najnowszych danych skazani za ekstremizm nie mogą zawrzeć umowy o służbę wojskową. Jednak zdaniem prawnika Aleksandra Mołochowa Strzałkow może nadal trafić na front, jeśli sąd apelacyjny uchyli jego wyrok i rozprawa wyznaczona jest na 15 maja lub jeśli prezydent ułaskawi Strzałkowa i skreśli go z rejestru karnego, bo tutaj też istnieje taka możliwość, żeby zastosować amnestię i wysłać go na front. 25 stycznia Igor Strzałkow, przypomnijmy, został skazany na 4 lata kolonii karnej o ogólnym reżimie na podstawie artykułu 280 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, czyli publiczne nawoływanie do ekstremizmu w internecie. Podstawą wszczęcia sprawy były 2 publikacje Strzałkowa w kanale telegramowym. W pierwszym poście pozwolił sobie na dywagację co do nieuchronności kapitulacji Krymu, a w drugim skomentował brak płatności na rzecz wojska słowami: obywatele to nie wystarczy, należy do nich strzelać. Chodzi tutaj o władzę. No i co, jak ty uważasz? Zostanie wysłany, czy nie zostanie wysłany? Będzie kolejnym bohaterem, czy też władza będzie się bała go wysłać na ten front? Bo w sumie już jest po wyborach. Czego mieli obawiać, tak? Mogą go wysłać, a jest szansa, że zginie w sposób kontrolowany uczynić z niego bohatera. Można nawet nie wywożąc go za bardzo na front powiedzieć, że był i zginął. I zginął, tak. No wiesz, tutaj są różne możliwości, a więc myślę, że no nie wiem. Ja obstawiam, jeżeli miałbym coś obstawiać, to obstawiam, że zostanie wysłany. Ale zaraz. Że Putin udzieli łaski. Iwona bardzo dobrze zwraca uwagę, że przecież on bardzo chory, problemy sercowe miał jakieś, kardiologiczne. No ale zgłosił się. No to za chory, żeby siedzieć w więzieniu, ale na tyle zdrowy, żeby walczyć? No nie wiem, no może tak. Wiesz, no tutaj zauważ, na front chorych też wysyłają, znaczy no. Wiesz, no tak. Tutaj jeżeli jest silny patriotyzm, no to może on mu pozwala, wiesz, dodaje tutaj ileś punktów. No może tak, może tak. Dobra, szczerze mówiąc nie wiem, co zrobi Kreml. Zobaczymy w najbliższych pewnie tygodniach czy miesiącach, bo jeżeli szykuje się, wiesz, jakaś duża ofensywa, to może by był im przydatny, może by im był. Tak, nawet mógłby być przydatny w sumie, tak, wiesz, nie należy do tych najgorszych oficerów, tak, wykazał się tutaj i brutalnością, i dosyć dużą dawką pomocy, a więc na tym froncie na pewno by się niestety sprawdził, obawiam się. A teraz jeżeli chodzi o różnych przestępców, którzy są w wojsku rosyjskim, to mamy dla was informację dosyć mocną. Rosję ogarnia fala zbrodni byłych bohaterów wojennych. Od początku inwazji, słuchajcie, co najmniej 192 uczestników wojny z Ukrainą zostało skazanych w Rosji, skazanych, nie że jeszcze trwa coś, tylko skazanych za brutalne przestępstwa. Z paragrafu morderstwo wszczęto już 49 spraw. 143 osobom postawiono zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu o różnym stopniu nasilenia. Działania 26 z nich zakończyły się śmiercią ofiary. Spośród osób, które dopuściły się przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, co 6 wojskowy jest karany. Z każdym miesiącem działań wojennych takich zbrodni jest coraz więcej. W 2023 roku ich liczba wzrosła o 1300%. W ciągu pierwszych 6 miesięcy uczestnicy wojny ustanowili rekord brutalnych przestępstw o charakterze seksualnym. I tak we wrześniu garnizoniowy sąd wojskowy w Briańsku skazał na 15 lat więzienia 36-letniego żołnierza kontraktowego, który znęcał się nad swoją 10-letnią pasierbicą. Z kolei w kwietniu w Tuwie
24-letni weteran wojenny zgwałcił i zabił 66-letnią emerytkę. W ciągu pierwszych 8 miesięcy w roku do sądów wojskowych trafiło co najmniej 64 przypadki gwałtu, a co drugą ofiarą niestety było dziecko. Ogółem liczba wyroków wydanych weteranom wojennym wzrosła 7-krotnie. Oprócz przestępstw użyciem przemocy są skazani za jazdę pod wpływem alkoholu 252 wyroki skazujące, handel narkotykami 141, kradzież 84, oszustwa przy uzyskiwaniu płatności 55. To nie pierwszy raz, kiedy co najmniej 158 byłych i obecnych bojowników stanęło przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym recydywista nie może otrzymać mniej niż 1/3 maksymalnego wyroku kary przewidzianej za popełnienie przestępstwa, chyba że w sprawie zachodzą okoliczności łagodzące. Z reguły jednak traktują sądy uczestników wojny łagodniej niż zwykłych obywateli. I tu mamy coś, co wstrząsnęło opinią publiczną w Rosji. Wyrok byłego najemnika Wagnera, który wybił oczodoły swojej byłej żonie, bijąc ją na oczach córki, więc to musiało wyglądać naprawdę masakrycznie, wywołał właśnie szerokie oburzenie opinii publicznej. Wobec kobiety, która musiała zastąpić zmiażdżone kości twarzy tytanową płytką, wszczęto postępowanie karne z umyślnym spowodowaniem umiarkowanego uszczerbku na zdrowiu, ale oskarżony wniósł do sądu medal za zdobycie Bachmutu i uniknął kary praktycznie. Zasądzono jedynie karę w wysokości 5000 rubli. No i takie rzeczy dotyczą też innych przestępstw. Przykładowo ponad 80% oskarżonych wojskowych otrzymuje mandaty za jazdę pod wpływem alkoholu. 13 razy częściej w całym kraju, no a sądy traktują ich łagodniej niż normalnych obywateli. Nowa elita Rosji. Dokładnie. Tak, Putin o tym mówił, że bohaterowie tutaj wojenni to ma być nowa elita Rosji. No w wielu tych małych miejscowościach boją się tej elity, bo pamiętajcie, że duża część i zarówno tych przestępców, jak i tych zmobilizowanych pochodziła z tych mniejszych miejscowości, no i po prostu ludzie się obawiają powrotu ze specjalnej operacji tych weteranów. Tutaj są różne cały czas listy słane do Putina, żeby coś z tym zrobił. I jest pierwsza reakcja, można powiedzieć, bo władze reagują w dosyć ciekawy sposób i wydawałoby się, że oczywisty, bo do tej pory było tak, że jeżeli ktoś był u Wagnera lub też powołany, dostał amnestię, to po 6 miesiącach mógł wrócić do domu. Tak? Czyli odsłużył 6 miesięcy, zatarły, bo to jeszcze jest tak, że te wyroki im się zacierają, czyli tak naprawdę tak jakby nigdy nie byli skazani, a więc jest pełna amnestia. Natomiast teraz władze zmieniły i wszyscy nowi powołani, którzy wcześniej byli skazani właśnie za te przestępstwa. No jak widzimy, Girkin nie, no bo on jest za radykalizm, a to jest zbyt duże przestępstwo, żeby mógł zostać wysłany na front przynajmniej, dopóki Putin się, że tak powiem, nad nim nie zlituje. Natomiast w przypadku tych pozostałych przestępców, oni muszą do końca specjalnej operacji zostać na froncie. Czyli nie mogą w tym momencie już wrócić do tych swoich wiosek i tam siać terror, tylko czekać na rozwiązanie sprawy właśnie na froncie, czyli albo dopóki Putin będzie żył, bo pewnie do tej pory będzie specjalna operacja, albo dopóki sami będą żyli, tak? Wcześniej czy później jakaś śmierć ich wtedy uwolni. No i tak jak mówię, wydawało się, że to takie oczywiste rozwiązanie, nie wiem dlaczego władza dopuściła do czegoś takiego, przez to na pewno wiele ludzi niewinnych ucierpiało.
I jeszcze ucierpi, bo tak naprawdę mówiliśmy o sprawach, które są zakończone, no ale oni się rozsiali w kilku tysiącach, może kilkunastu tysiącach. Tu pytacie, jak to wygląda w skali Rosji, czy dużo jest takich rzeczy? No jest dużo takich rzeczy, natomiast wyobraźcie sobie, że łapiecie przez kilkanaście lat takich zwyrodnialców, no potem dobrze, ich to wysyłacie na front, a później naraz oni wychodzą. Tak jakbyście otworzyli praktycznie z półrocznym... To powiedzmy sobie tak, 40-50 tysięcy żołnierzy Wagnera, zakładając, że ileś zginęło, ileś też zostało wysłane do Afryki, tak, no to macie tych przestępców kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy, tak. I to najczęściej naraz, tak, którzy w tym momencie wrócili. Tak, więc owszem, przestępczość jest, cała przestępczość leci w górę, natomiast tu mamy to takich też tylko o Wagnerze, bo jeszcze nie Mhm. mówimy o tych zmobilizowanych ich ochotnikach, którzy też zapisali się nie do Wagnera, tak? No i tutaj jest trudno stwierdzić skalę, bo są różne dane. Dokładnie. Myślę, że możemy przejść do ostatniego materiału. Ostatni materiał. Słuchajcie, Rosja będzie z tym razem o winie. Największy producent wina w kraju został znacjonalizowany. Rosja znacjonalizowała producenta wina Kuban Wino. Również nacjonalizacją zostało objęte przedsiębiorstwo rolnicze Ariant, specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej. No i oba podmioty stały się własnością państwa 10 kwietnia. Natomiast najwyższe kierownictwo wszystkich podmiotów prawnych w tym momencie pozostało takie same. Kuban Wino to największy producent wina i właściciel winnic w Rosji. W ubiegłym roku firma wyprodukowała prawie 100 milionów butelek wina, a kolejne 40 milionów różnych napojów alkoholowych. Tutaj wyprodukowała spółka zależna właśnie, która jest jak gdyby tą częścią tego przedsiębiorstwa Ariant od hodowli trzody chlewnej. Prokurator generalny zażądał konfiskaty majątku za nielegalne wzbogacenie się na 105 miliardów rubli byłych właścicieli czelabińskich zakładów elektrometalurgicznych. Mówiliśmy o tym, Jurija Antipowa i Aleksandra Aristowa. My mówiliśmy oczywiście o tej części związaną z tą częścią metalurgiczną, natomiast Antipow i Aristow przejęli kontrolę nad Chemk w latach 90. XX wieku i później założyli grupę Ariant, w skład której właśnie wchodziły przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, między innymi Kuban Wino i ta trzoda chlewna. W 2020 roku dokonali podziału biznesu. Pierwszy z nich otrzymał zakłady metalurgiczne, drugi aktywa w branży winiarskiej i spożywczej. No i przypomnijmy, 13 lutego prokuratura generalna zażądała przejścia na własność państwa 3 zakładów metalurgicznych w Czelabińsku, z których produktów korzysta kompleks wojskowo-przemysłowy. Jako podstawę nacjonalizacji podano nielegalną prywatyzację przedsiębiorstwa w latach 90. oraz dostawę produktów do Stanów Zjednoczonych. Według Putina praca prokuratorów nad nacjonalizacją dużych aktywów jest uzasadniona w przypadkach, gdy zostały one nabyte z obejściem i z naruszeniem prawa, a ponadto zostały wykorzystane na szkodę państwa. Nie mówimy i nie możemy mówić o jakiejkolwiek deprywatyzacji czy nacjonalizacji gospodarki. No, ale spójrzmy na dane. Prokuratorom w sądach udało się w tym momencie przywrócić aktywa przedsiębiorstw o wartości ponad 1 bilion rubli. Poinformował Putina prokurator generalny Igor Krasnow. Według obliczeń Nowej Gazety i Europy i Transparency International Rosja najczęściej nacjonalizuje przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego oraz inżynierii mechanicznej, jak i przemysłu spożywczego i
rybnego, a także porty i nieruchomości. Jako formalną przyczynę przejmowania majątku z rąk prywatnych wykorzystuje się oskarżenia o nielegalne posiadanie mienia i naruszenie przepisów antykorupcyjnych. Zdarzają się także przypadki, gdy prokuratorzy zwracali się o unieważnienie lub założenia działalności gospodarczej, tłumacząc to jako naruszenie praw Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie część tego typu twierdzeń nie została opublikowana lub ma charakter utajniony, co uniemożliwia zapoznanie się z częścią uzasadniającą, czyli to wygląda tak, że ten proces nabiera coraz większego znaczenia, szczególnie dla budżetu państwa, i ogólnie dla specjalnej operacji, i dla przemysłu wojskowego. Tak, a ja tu obserwuję bardzo aktywną rozmowę, co ty powiedziałeś i jak się powinno poprawnie wymawiać. Zdania są podzielone, a panie Kazimierzu, chyba jest w błędzie. Tak jak sobie zgooglowałem, to niestety ta druga wersja jest poprawna. W tym momencie ja mogę wam podać maila. I uwaga, jeżeli wszyscy gotowi są, to podaję drugi człon. Czarny. Ale ja dobrze chyba powiedziałem, czy źle coś powiedziałem? Chyba dobrze, natomiast zdania są podzielone, jak się poprawnie wymawia. I ja aż też musiałem sobie zweryfikować, bo nie byłem pewien. Jest najprawdopodobniej przez E. Więc tu warto sobie to zweryfikować, bo poprawna odpowiedź jest zgodna z polszczyzną. Ja ze swojej strony serdecznie wam dziękuję. Zapraszam na godzinę 17. Niezwykle ciekawy materiał. Jeżeli ktoś nie widział z Maćkiem Korowajem wczorajszego materiału, to również zapraszam. I jutro widzimy się od rana w globalnym ekonomicznym przeglądzie. Będzie dużo o biznesie i nowoczesnych technologiach, więc jak najbardziej też zapraszam. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.